No siemanko Elson, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Michał Michalski z tej strony. W zeszłym tygodniu pokazałem wam taką grę, która będzie mieć airdrop, która będzie mieć również launchpad na giełdzie Bybit. Konkretnie chodzi mi o Delysium i tam są takie nody, na których można zarabiać pasywnie. No i właśnie dostałem bardzo dużo pytań od was, że jak tam można zarabiać, ile konkretnie można zarobić, jakie tam jest ryzyko, czy to w ogóle się opłaca, czy to jest sens. Więc o tym właśnie będzie dzisiejsze wideo, trochę się tam bardziej zagłębimy, więc porozmawiamy sobie o tym, jak można zarabiać na gamingu w krypto. I już nie przeciągając, zapraszam na intro! Ok, więc tutaj jest ich strona, tutaj mamy tego chatbota, którym się zajmowaliśmy wcześniej. Generalnie jeśli nie wiesz, o co mi chodzi, to zapraszam tutaj na to wideo, wszystkiego się dowiesz. Tam jeszcze możesz się zakwalifikować na airdrop, są tam NFT-ki na Galkse do odebrania, jest ich tam bardzo dużo, także jest tam dużo do roboty, a niedługo będzie launchpad na giełdzie Bybit, także również chciałbym w nim uczestniczyć. No i jest tutaj Lucy, z którą można sobie porozmawiać i będą jeszcze dwa dodatkowe, a później będziemy jeszcze mogli sobie stworzyć naszego własnego AI. To będą takie właściwie stworzenia, które będą funkcjonować w tym ich metaversie, które będą pełnić rolę takiego w sumie asystenta, bo tak samo jak i Lucy może na przykład robić dla nas swapy, może wysyłać transfery, tak samo i ci asystenci, te wirtualne stworzenia będą mogły wykonywać jakieś zadania. Zresztą tak samo jak ten chat GPT-4, teraz już weszła nowa wersja, też już tam może robić cuda, różne rzeczy, tak samo i tutaj będziemy mogli robić takie rzeczy właśnie. No i generalnie patrząc na ten projekt, to tutaj jest wszystko, co ostatnio grzeje rynek, to tutaj jest wszystko, więc mamy chatboty AI, mamy gaming, mamy NFT-ki, mamy marketplace, poza tym mamy tutaj naprawdę grubych partnerów. Dobra, ale wróćmy sobie do tych nodów i tutaj został ostatni 1000, uwaga, ja również sobie zakupiłem takiego noda, kosztują one dokładnie $1000, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Tutaj jak wejdziecie w te DMA, również zakupiło kilka osób korzystając z mojego kodu, który znajdziecie tutaj, także serdecznie gratuluję i dziękuję za zaufanie i skorzystanie z mojego linka. Ja już tutaj mam swoje pierwsze nagrody AGI, tutaj jest proszę, tutaj jest moje DMA, a tutaj są jeszcze nagrody właśnie z tych refów, bo tutaj są 4 rodzaje nagród. Wejdźmy sobie tutaj, tutaj jest wszystko elegancko opisane, jeśli chodzi o DMI. Więc czym są te nody DMI? Generalnie są tu dwie wersje tych nodów. Jedna wersja jest dla deweloperów i druga wersja jest dla retail. Z tym, że nie da się ich kupić tak po prostu, trzeba znać kod, który właśnie przed chwilą wam pokazałem, ale cicho, nie mówcie nikomu, bo nie zostało ich jeszcze za dużo, a chyba chciałbym jeszcze sobie jedną dokupić. Więc mając takiego noda, zarabiamy tokeny AGI. Minimum musi być 10 000 tych nodów, która właśnie teraz trwa sprzedaż. Te produkowane AGI trafiają do staking poola i później do nagród, które są rozsyłane do userów, jak i również do hodlerów DMI. Jednak my nie musimy posiadać tokenów AGI, żeby je dostawać, wystarczy nam samo DMI, więc powiedzmy, że uczestniczymy w takiej prywatnej sprzedaży, tylko nie kupujemy tokenów, a kupujemy nody, które nam produkują te tokeny. Normalny staking też tutaj będzie, ale stakując DMI zarabiamy dużo więcej, bo DMI utrzymują cały ten system, jak i również zbierają nagrody z samej gry. Tutaj właśnie mamy te benefity dla hodlerów, więc pierwsze ekskluzywne nagrody dla walidatorów, czyli to okienko, które przed chwilą wam pokazałem, tam gdzie było około 100 tokenów AGI, to są właśnie te nasze manualnie otrzymywane nagrody w postaci AGI za właśnie hodlowanie DMI. Później możemy głosować również. Wszyscy, którzy będą stakeować AGI, jak i również DMO, jak i DMI, mogą realnie wpływać na decyzje, które będą się dziać w środku gry, mogą podejmować różne decyzje, jeśli
chodzi o uniwersum, tam będą podzielone, całe metaverse będzie podzielonych na różnych uniwersum, bo wiadomo, tam jest już teraz zarejestrowanych, jest tam ponad 100 tysięcy graczy, którzy tylko czekają, aż tutaj się to odpali, więc żeby nie było zbyt tłoczno, będzie to podzielone na różne uniwersum i na różnych uniwersach też będą różne nagrody, więc będziemy mogli przełączać te nasze nody z jednego uniwersum na drugi. Jednak nody są nietransferowalne, więc jeśli zakupisz sobie takiego noda, to ten nod na zawsze będzie już twój, nie da się go sprzedać, ani nie da się go wysłać na inny adres, za to ten nod na zawsze już będzie produkował tokeny AGI. Tak długo jak gra będzie istnieć, tak długo będziesz dostawał te tokeny AGI i będziesz je mógł sobie tam odbierać i możesz z nimi zrobić cokolwiek chcesz. Nie ma tam żadnego vestingu na te nagrody, od razu są one na twoim portfelu, jak tylko klikniesz tam claim. No i teraz kolejny benefit to są właśnie te nagrody ze stakingu, więc ludzie, którzy stakują AGI również dostają nagrody ze stakingu w postaci AGI, ale hodlerzy DMI dostają te nagrody dużo wyższe. Poza tym jest jeszcze drugi rodzaj nagród, właśnie o tym co wspomniałem przed chwilą, że będą różne uniwersa i będziemy mogli się przełączać i na różnych uniwersach będą też różne nagrody. Więc hodlerzy DMI w sumie zawsze będą mieć te najwyższe nagrody z możliwych w sumie, bo nawet operatorzy DMO nie dostają tak wysokich nagród jak DMI. I na koniec mamy jeszcze dodatkowe nagrody. Tutaj właśnie zależnie z których uniwersach będziemy korzystać, będą tu różne NFT-ki zrzucane, nagrody, które będą przewidziane specjalnie tylko dla tego uniwersum, na przykład będą specjalne questy, także no będzie tego dość sporo. Z tego co się naczytałem, to naprawdę ja się jaram. Więc mamy tak, codzienne, te zwykłe nagrody, mamy dodatkowo wyższe nagrody jeszcze od stakerów DMO i AGI. Te dodatkowe nagrody, o których mówiłem przed chwilą, NFT-ki, airdropy i tak dalej. To źle powiedziałem. No i głosowanie. Głosowania to wiadomo, mamy wpływ realny na rozwój całego ekosystemu i całej gry. Możemy na przykład wybierać, które gry będą tutaj na markecie, bo oni również będą wypuszczać inne gry. Tak samo będziemy mogli podejmować decyzje, jeśli chodzi o różne kolekcje NFT-ków i tak dalej. Także całkiem ciekawie to wygląda. I możemy przejść dalej. Jeśli chodzi o ilość nodów, będzie ich w sumie 50 tysięcy. Na ten moment jest sprzedawanych tylko 10 tysięcy. 9 tysięcy już zostało sprzedanych po cenie $1000. Został ostatni 1000. Później cena wzrasta o $25 co każdą stówę, więc to jest już ostatni moment, w którym możecie kupić te nody po takiej cenie, bo tak jak wam mówiłem w tym poprzednim wideo, te nody od Gala Games to jest bardzo duże studio gamingowe, które też ma fajne gry, ale graficznie to normalnie leży, porównując do Delysium to w ogóle nawet, szkoda gadać. Ale ich nody były na początku sprzedawane po $2000, a dzisiaj takiego noda może sobie kupić za lekko 90 tysięcy i on cały czas produkuje te same tokeny Gala, które teraz to już chyba spadło tam 90%, ale osoby, które były na początku, mogły zarobić normalnie grubo. Dobra, tutaj mamy tokenomię. Mamy 0,67 na IO, to jest pewnie chodzi właśnie o Bybit. Mamy tutaj Market Maker, czyli na pulę płynności. Private Sale, to chyba się jeszcze nie odbyło. Strategic Investors, później mamy Team i rezerwa. Z rezerwy są wypłacane właśnie nagrody. Wszystkich tokenów będzie 3 miliardy i tutaj jest napisane, że nie ma żadnego cliffa na te tokeny z rezerwy. Więc to, co dostajemy w nagrodach, od razu jest nasze. Tutaj możemy zobaczyć, jak jest uwalniana ilość tokenów. Więc jeśli chodzi o to IDO i IEO, tutaj ten żółty pasek bardzo mało. Strategiczna sprzedaż, później prywatna sprzedaż, później strategiczna, później mamy tutaj Team i Market Maker i to są właśnie nagrody dla posiadaczy nodów. Jeśli chodzi o to, ile tych tokenów będziecie konkretnie dostawać, no to trzeba podzielić ilość wszystkich AGI, które są dystrybuowane
dystrybuowane dziennie przez po prostu ilość nodów, która została sprzedana. No i tak, AGI będą dystrybuowane wiecznie, permanentnie, non-stop. Nie ma tutaj gwarancji, ale przynajmniej oni tak piszą. Jest dystrybuowane tutaj dziennie 700 tysięcy tokenów AGI. 600 tysięcy idzie do posiadaczy DMA, 100 tysięcy idzie do systemu referalnego. Więc tak jak tutaj wam pokazałem, że tutaj dostałem 67 tokenów właśnie z tego systemu, to nie to, że to zostało jakoś odebrane od was, ze względu na to, że kupiliście tego noda ode mnie, korzystając z tego tutaj kodu, tylko każdy posiadacz DMI zawsze dostaje takie same nagrody, a ten system referalny to na to są przeznaczone kolejne tokeny. Tylko ja, jako że nagrywam to wideo, wkładam tutaj jakąś pracę, to też dostaję jakąś tam dodatkową nagrodę. Więc teraz tak, 600 tysięcy podzielić na 9011 nodów sprzedane. Dziennie zarabiasz 66,5 tokena AGI. No i teraz fajnie by było, żebyśmy znali cenę tego tokena, ale no niestety nie było jeszcze listingu. Więc póki co to możemy w sumie tylko spekulować, albo możemy spojrzeć na podobne projekty, do których sobie w sumie później przejdziemy. I tutaj jeszcze jest informacja, że AGI ma halving. Raz na 2 lata AGI będzie mieć halving, więc w pierwszym roku będziemy zarabiać dokładnie tą stawkę, w następnym będziemy zarabiać o połowę mniej, a w czwartym i piątym roku 25% i tak dalej, czyli pewnie w szóstym i siódmym będziemy tam koło 13% zarabiać i tak dalej. Dobra, tutaj wszystko chyba już jest. Jeśli chodzi o kupno tych DMI, to kupuje się je normalnie przez Metamaska, czy jakikolwiek tam portfel używacie, łączycie się i to już chyba nie trzeba w sumie nikomu tłumaczyć, mam nadzieję. Dobra, tu możemy sobie teraz przejść do rzeczy, które znalazłem w sumie. Tutaj jest jeden artykuł. To jest artykuł akurat z zeszłego roku, nie jest żadna sensacja, ale ten artykuł jest na stronie bitcoin.com, także całkiem grubo. Musieli tutaj dobrze posmarować, zresztą widać, że artykuł jest sponsorowany. I wspominają nawet tutaj o tym Y Combinator, też wam ostatnio mówiłem o tej firmie. To jest firma, która ma pod sobą takie startupy na przykład jak Stripe, Coinbase, Airbnb, Twitch, na pewno znacie, Dropbox, Reddit, Zapier, co tutaj mamy, Webflow, mamy Retool, no jest tego naprawdę sporo. To jest właśnie firma, za która wspierała OpenAI. Generalnie prezes tej firmy, a prezes OpenAI to jest ten sam gościu. Tutaj jest ich profil na przykład na LinkedIn i retweetowali nawet post o Deluzium tutaj jakiś czas temu, pół roku temu, gdy sprzedali 10 milionów w rundzie prywatnej. No i też spore projekty tutaj wkładały siano, Immutable X na przykład. Tutaj możecie sobie zobaczyć taką grafikę i w centrum ekosystemu ich jest właśnie Deluzium. Tutaj mamy Illuvium później. Na pewno kojarzycie Illuvium z ostatniego okresu, gdzie właśnie te wszystkie projekty Player N strzelały jak szalone. To tutaj można było, jeśli chodzi o all time high, to $2000. All time low był $30, a w rundzie seed można było te tokeny kupić po $3. To nawet teraz po takim dumpie zobaczcie, jakbyście byli do przodu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby właśnie szukać dobrych projektów, znaleźć je we wczesnej fazie, gdy jeszcze nikt o nich nie mówi. Wtedy jest właśnie najlepszy moment do zainteresowania się takimi projektami. No a wydaje mi się, że tutaj już czas nam się kurczy. Został niecały 1000, także pewnie jeszcze jeden tydzień czasu i wydaje mi się, że ten tydzień wystarczy, żeby sprzedać te ostatnie 979 sztuk. Jeśli bylibyście zainteresowani, to tutaj znajdziecie mój kod. Będzie on również w opisie. No i z tego, co udało mi się dowiedzieć, to jestem jedyną osobą w Polsce, która dostała szansę być dystrybutorem, że tak powiem, tych nodów. Także no
no jest to, że tak powiem, ekskluzywna oferta. Mogę powiedzieć, że jestem ekskluzywnym naganiaczem. Tam jest chyba kilka osób na Europę, ale w Polsce nie znam nikogo. Także trzymamy kciuki i to the moon. I w ogóle znalazłem taką fajną stronę, gdzie tutaj możemy zobaczyć sobie dane odnośnie hodlerów i sprzedaży. Tylko ci hodlerzy, którzy są tutaj, to za dużo z tych portfeli się tutaj nie dowiecie, bo to są chyba specjalne jakieś portfele zbudowane tylko po to właśnie, żeby utrzymywać tą grę, bo mają oni tutaj 300, 150, 120, 100 nodów. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak rosła liczba hodlerów, jaka była sprzedaż generalnie tych nodów. Na początku bardzo dużo tutaj się sprzedało, po 250 000 dziennie sprzedaży tutaj mieli, masakra. Także ciekawe dane, to możecie sobie tutaj sprawdzić. No ja mam nadzieję, że uda mi się dostać do alfa testerów i sobie w to pograć. Jakby udało mi się pograć, to chętnie bym to również nagrał. Czekamy również na odpalenie całej gry i wejście na Epic Game Store, bo są oni tam przecież na sklepie, pokazywałem wam zresztą. A sami wiecie, ile tutaj jest graczy na tym sklepie. Możemy sobie obejrzeć trailer na szybko. Z tego co wiem, to jest to jedyny chiński startup Web3 wspierany właśnie przez Epic Game Stores i tak samo dostali granta od Microsofta jako największy, najlepszy startup w Chinach, czy coś takiego. Oni są wspierani przez ten Microsoft Startup Founders Hub jako jedyny Web3 z Chin. Także fajnie, jeśli gra ma wsparcie Microsoftu. I tutaj jeszcze zostali nominowani jako najlepszy shooter game przez Polka Starter Portal, także całkiem spoko. No mają tych osiągnięć dość dużo i normalnie ja czekam, aż to odpali i mam lekkie FOMO. Mam nadzieję, że nie zarażam tym FOMO was. Mam nadzieję, że wy podejmiecie rozważną decyzję, bo pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna. Zawsze zróbcie swój własny research. Ja wam pokazuję, tak jak widać, nie są to puste słowa, bo również sobie zakupiłem jednego noda, na ten moment jednego noda. Więc jeśli masz ochotę zaryzykować i sprawdzić, czy da się zarabiać na tym gamingu na krypto, to zapraszam skorzystać z mojego kodu. Mam nadzieję, że teraz już to działanie DMI jest w miarę jasne i wiecie, z czym macie do czynienia. Także to by było tyle ode mnie. Dzięki wielkie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki, yo!